Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie mam przyjemność ponownie zaprosić Was do tego drewnianego bieszczadzkiego domu, który ostatnio został wyremontowany. Ten dom pierwszy raz pokazywałam Wam 2 lata temu. Wtedy wyremontowana była góra, a na dole były zrobione różne ciekawe rozwiązania tymczasowe. Tym razem dół również przeszedł remont, a razem z nim zostały wymienione okna i nie tylko wymienione, ale też powiększone czy dodane zupełnie nowe, przez co w środku jest znacznie jaśniej. To tak zwana kanadyjka, czyli dom z lekkim szkieletem drewnianym. Jest to technologia bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, stąd nazwa, ale i w Polsce takich domów nie brakuje, zwłaszcza popularne są takie trójkątne, przynajmniej kiedyś były, wciąż jest ich dużo. Ten dom został wybudowany w 1999 roku, a jak widzicie, elewacja drewniana wciąż ma się świetnie. I oczywiście jest to zasługa regularnej pielęgnacji, no bo takie drewno trzeba konserwować, zabezpieczać, żeby było odporne na działanie warunków atmosferycznych. I to jest szczególnie istotne w górach, gdzie jest zawsze zimą dużo śniegu, jest silny wiatr, no i po prostu bez odpowiedniego zabezpieczenia nie wyglądałoby tak dobrze. Dlatego jeżeli chcecie wybrać drewnianą elewację, no to zdecydowanie polecam, ale musicie liczyć się z tym, że jest przy tym trochę pracy. Taras został tak wyposażony, żeby można było miło spędzać tutaj razem czas. Z jednej strony jest duża, wygodna kanapa, a z drugiej stół, przy którym można zjeść posiłek z widokiem na góry. Nowe drzwi na taras są przeszklone, dzięki czemu również przez nie do środka wchodzi światło. I zwróćcie uwagę, jaki mają piękny kolor. Zarówno one, jak i drzwi wejściowe, jak i wszystkie okna są tak cudownie niebieskie. Ale od środka są białe, żeby ten kolor nie dominował aż tak wnętrza i można było łatwiej zmieniać wystrój w środku w przyszłości. Ci, co pamiętają poprzedni film, pewnie zwrócą uwagę, że wnętrze przed i po remoncie ma bardzo dużo punktów wspólnych. Choćby meble, takie jak sofa czy stół, zostały dokładnie te same, bo podczas remontu zostało wymienione to, co faktycznie wymiany wymagało, albo co ciężko wymienić bez remontu, czyli na przykład podłoga czy kominek. Bez sensu byłoby wymieniać teraz podłogę, a kominek za 2 lata i od nowa wszędzie tutaj kurzyć i ten cały, wiecie, brud remontowy organizować, w momencie, kiedy można teraz zrobić wszystko naraz i potem na wiele lat mieć znowu święty spokój. Meble wolno stojące najłatwiej wymienić i nie potrzeba do tego ekipy remontowej. Dlatego jeżeli szukacie oszczędności wykańczając swoje mieszkanie, zdecydowanie nie szukajcie ich wybierając podłogi, drzwi, okna czy płytki, bo jeżeli okażą się badziewne i się szybko zniszczą, to i tak trzeba będzie je wymienić, a zrobienie tego będzie zdecydowanie problematyczne i prawdopodobnie kosztowne. Lepiej poszukajcie oszczędności, wybierając rzeczy, które nie są mocowane na stałe. Zorganizowanie tego remontu okazało się zaskakująco trudnym przedsięwzięciem, gdyż ciężko było znaleźć ekipę z okolicy. Nie wiem, z czego to wynika. Jeżeli znacie jakieś dobre ekipy remontowe z Bieszczad, to dajcie znać w komentarzach, może ktoś skorzysta, ale Basia z Pawłem poradzili sobie inaczej. I ekipa, która remontowała im dom pod Poznaniem, zgodziła się przyjechać i zrobić remont też tutaj. Więc tak naprawdę wyjątkowo, bo normalnie nie biorą takich zleceń. Wiadomo, że jest to znacznie inne zaangażowanie niż kiedy po pracy można wrócić do swojego domu. I razem z Pawłem pracowali tutaj od poniedziałku do piątku po 10 godzin dziennie. Paweł pracował również w weekendy. Na koniec dojechała Basia, żeby również tutaj wesprzeć ich swoją pracą i udało się skończyć ten remont w niecałe 5 tygodni. Remont tego domu kosztował około 100 000 złotych i największym wydatkiem była oczywiście robocizna, około 60 000. I to pomimo tego, że bardzo wiele pracy Basia i Paweł wykonali sami. Na przykład Paweł ułożył całą hydraulikę. Ale trzeba przyznać, że zmiany były kompleksowe i na przykład została położona zupełnie nowa instalacja elektryczna, zgodna z najnowszymi standardami, a nie tymi sprzed 20 lat. I też trzeba uwzględnić takie wydatki, które trochę
ciężko policzyć tak naprawdę mocno precyzyjnie, bo na przykład do najbliższego marketu budowlanego stąd jest 80 km, więc jeżeli jeździcie tam podczas remontu, choćby nawet co drugi dzień, no to 150 km w dwie strony przy obecnych cenach benzyny to też jest istotny wydatek, który powinno się uwzględnić. Takimi większymi kosztami na pewno były też okna, które kosztowały około 12 tysięcy, czy kominek około 6 tysięcy. Ciekawą rzeczą jest też klamka na kod, która umożliwia udostępnianie domu gościom bez konieczności osobistego dostarczania im klucza. I ta klamka kosztowała 1200 zł. Przed remontem zabudowa kuchenna była tylko na tej ścianie. Były zarówno szafki dolne, jak i górne, a lodówka stała w tamtym rogu. Teraz zabudowa jest zupełnie inna, ale szafki te same. To są szafki, które kiedyś były w zupełnie innym mieszkaniu, po czym zostały przywiezione tutaj i przerobione na tę kuchnię, którą Wam już pokazywałam, a teraz zostały przestawione i przerobione ponownie, więc to jest ich trzecie życie. Fantastyczna sprawa. I to są zwykłe szafki modłowe z Ikei, które, jak widzicie, po tylu zmianach wciąż dobrze funkcjonują. I tym razem nie ma tutaj górnej zabudowy. Wszystko pomieściło się w szufladach, szafkach. Szuflad jest naprawdę dużo, więc okazuje się, że taka kuchnia jest w pełni wystarczająca. Największym wyzwaniem okazała się szafka narożna. Po pierwsze dlatego, że to stary system mebli i już nie można dokupić żadnych dodatkowych szafek w tym wymiarze, a po drugie tutaj tak naprawdę standardowa szafka narożna i tak by się nie zmieściła, więc Basia i Paweł znaleźli zupełnie inne rozwiązanie i po prostu docięli półki tak, żeby wypełniły tę przestrzeń. Podczas remontu kuchenka gazowa została wymieniona na indukcyjną, więc nie jest już potrzebna butla gazowa. Co więcej, filtr do wody również został ukryty i dzięki temu pod zlewem tym razem zmieściła się szuflada na kosze. Zwróćcie uwagę, że na ścianie nie ma płytek, tylko zostały położone deski. Są zabezpieczone i pięknie nawiązują do koloru frontów. Kominek został obudowany płytkami, by łatwiej można było umyć ścianę, a jak już o ścianie mowa, to zwróćcie uwagę, jak tutaj niebieski kolor pięknie nawiązuje do drzwi wejściowych. Łazienka przeszła olbrzymią rewolucję. Wcześniej tu była wanna, tu toaleta, a tu umywalka. Jak widzicie, teraz rozkład jest zupełnie inny, a na tej ścianie pojawiła się wielka tapeta, która nadaje tej łazience charakteru. Przy wannie zawieszek na ręczniki robi poroże, a samą wannę możemy osłonić zasłonką. Wystarczy tu rozwiązać i zasłonić. Zobaczcie, że na górze jest listwa maskująca, która ukrywa szynę. Piętro domu nie przeszło takiej rewolucji jak dół, dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają sypialnie, odsyłam do poprzedniego filmu. Chociaż, żeby być uczciwą, nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo teraz są nowe drzwi i również toaleta została wyremontowana. Jeżeli chcielibyście spędzić tutaj urlop, jest taka możliwość. Ten dom nazywa się Gawra nad Potokiem i link zostawię Wam w opisie filmu. A teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że subskrybujecie wnętrza, zewnętrza i zobaczymy się już wkrótce. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i co? Pa, pa!